Dzień dobry Pani Profesor. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Czy może Pani zacząć od opowiedzenia nam trochę o swoim doświadczeniu i wiedzy? Jak zainteresowała się Pani integracją sztucznej inteligencji w swojej pracy? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy o sztucznej inteligencji. Ja nazywam się Klaudia Cymanow-Sosin, jestem od lat pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kieruję Katedrą Komunikacji Społecznej i Promocji Idei na Wydziale Nauk o Komunikacji. Mam także zaszczyt przewodniczyć sekcji edukacji medialnej w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej i pełnić funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół naszego uniwersytetu. Skąd moje zainteresowanie? Myślę, że początkiem jest po prostu wykształcenie, a więc wykształcenie filologiczne, czyli miłośnik, logos, czyli słowa czy znaczenia, a także wykształcenie dziennikarskie na uczelni pedagogicznej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykształcenie w kierunku europeistyki. Te doświadczenia spowodowały, że niezwykle cenny jest dla mnie język, a tak jak powiedział Ludwig Wittgenstein, granice mojego języka wyznaczają granice mojego poznania, granice mojego świata. Teraz, kiedy sztuczna inteligencja stała się częścią tego świata językowego, zainteresowałam się także i tym tematem. Do jakich konkretnych zadań związanych z nauczaniem używa Pani sztucznej inteligencji? Co zmotywowało Panią do wyboru tych konkretnych narzędzi lub podejść? Na pytanie, co zmotywowało mnie do użycia sztucznej inteligencji w świecie akademickim, można odpowiedzieć najprościej, że studenci. Ale także nie ukrywam, że pewna ciekawość odkrywania tego, co nowe pojawia się w świecie. Przykładem może być przygotowanie zadań dla studentów. Otóż okazuje się, że znacznie lepszą formą niż na przykład przygotowanie testów, w których można popełniać błąd, ale też można próbować zgadnąć odpowiedź, jest zindywidualizowane przygotowanie zadań dla każdego z osób w danej grupie studentów. I przy użyciu właśnie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, można to z łatwością robić. Do czego jeszcze służy nam sztuczna inteligencja? Na pewno do tłumaczenia, na pewno do przeprowadzania symulacji, na przykład rozmów kwalifikacyjnych. Ja na przykład prowadzę taki przedmiot Media Relation i tam możemy ćwiczyć na przykład organizację konferencji prasowej z wyimaginowaną osobą. Można także ćwiczyć pojęcia branżowe, można tłumaczyć z wszelkich języków teksty na nasz ojczysty. Można też bazować na uprzedniej wiedzy, no i właśnie to, co podkreśliłam, personalizować dane na użytek własnego przedmiotu. Co skłoniło Panią do rozpoczęcia integracji sztucznej inteligencji w swojej praktyce dydaktycznej? Czy był jakiś konkretny problem lub okazja, którą chciała Pani rozwiązać? Tym, co mnie skłoniło do pracy z tymi technologiami, jest też taka próba uświadamiania, że sztuczna inteligencja to nie próba zastąpienia inteligencji ludzkiej, bo inteligencja ludzka ma wiele oblicz. Na przykład jest inteligencja ludzka o charakterze emocjonalnym, czego nie ma sztuczna inteligencja. Zatem nie można moim zdaniem utożsamiać sztucznej inteligencji z antropomorfizacją, czyli jakby ożywianiem narzędzi. To nie jest na pewno ten etap w tej ewolucji. No i kiedy zetknęłam się z tym tak w praktyce? Otóż podczas różnego typu seminariów. W uczelni wyższej mamy seminaria naukowe na poziomie licencjackim, na poziomie magisterskim czy na poziomie doktorskim, w szkole doktorskiej. Studenci sięgają do źródeł światowych i moim celem było pokazanie, że ważny jest proces. Oczywiście można sięgać do tych źródeł, ale one są na etapie roboczym. Natomiast na etapie podpisywania pracy swoim nazwiskiem należy już formułować swoje własne myśli, czyli sztuczna inteligencja i to, co ona nam podpowiada, to tylko inspiracja, natomiast odróżniamy to coś, co jest jej wytworem od tego, co jest naszą twórczością, więc to była podstawowa motywacja do tego, ażeby używać sztucznej inteligencji i pracować z nią ze studentami, a także po to, żeby się uczyć wykrywania halucynacji. Jakie były główne wyzwania, z którymi spotkała się Pani podczas integrowania sztucznej inteligencji z nauczaniem? Jak sobie Pani z nimi poradziła? Czy może Pani podzielić się konkretnymi strategiami lub rozwiązaniami, które były szczególnie skuteczne? Proszę szczegółowo omówić taką strategię.
Z pewnością największym wyzwaniem w pracy ze sztuczną inteligencją jest umiejętność świadomego tworzenia promptów, a więc zapytań, próśb do sztucznej inteligencji. Ja pracuję na takiej zasadzie kilku pytań: kto, co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego i po co. To są takie pytania dziennikarskie. Teraz precyzyjne zapisanie tych promptów powoduje, że naprawdę jest bardzo duża różnica między ogólnym zapytaniem a takim szczegółowym. No i drugim takim elementem, który także jest pewnym wyzwaniem, ale tutaj też nauczyliśmy się szukać rozwiązań, to jest wykrywanie właśnie halucynacji i bazowanie na przykład na własnym doświadczeniu. Nauka niekiedy taką matematyczną zasadą prób i błędów z pewnością daje efekty, więc to jest rozwiązanie, jakie proponujemy naszym studentom. Jakie korzyści zaobserwowała Pani od czasu integracji sztucznej inteligencji ze swoimi kursami? Jak wpłynęło to na jakość nauczania, naukę studentów i ich zaangażowanie? Największą korzyścią na tym etapie, czyli takim wstępnym etapie pracy ze sztuczną inteligencją, jest z pewnością zaangażowanie studentów. Mogę zaryzykować nawet taką tezę, że na niektórych przedmiotach studenci traktują naukę jak grę. Ale to jest komplement, dlatego że tak jak w pokoleniu moim takim elementem inkulturacyjnym, czyli łączącym nas kulturowo był na przykład film w kinie, tak dla młodych jest to gra, a więc fakt, że młodzi biorą udział w takiej grze, w takich symulacjach w uniwersytecie przy udziale sztucznej inteligencji jest z pewnością korzyścią. Po drugie, uczymy się także odróżniać informacje prawdziwe od nieprawdziwych, czyli można przy okazji użycia sztucznej inteligencji tworzyć na przykład informacje potwierdzone, prawdziwe, sprawdzone w źródłach, ale także symulować informacje fake newsowe, czyli takie składające się z niedopowiedzeń, z półprawd, albo przygotowywać na etapie ćwiczenia deepfake'i, czyli informacje, które są na przykład skorelowane z przekształconym obrazem. Dzięki temu możemy się uczyć bardzo poważnych rzeczy, które potem studenci nasi, na przykład studenci dziennikarstwa, mogą wykorzystywać na przykład w takim obszarze jak fact-checking, czyli właśnie sprawdzanie informacji prawdziwych od nieprawdziwych, ale także wtedy, kiedy na przykład przy okazji mediów społecznościowych pojawiają się ryzykowne, niebezpieczne treści, takie na przykład jak sharenting, czyli upublicznianie obrazu własnych dzieci. Podczas tych symulacji, które są niegroźne, bo są w naszym zamkniętym środowisku, możemy to właśnie ćwiczyć po to, żeby potem wykrywać to w tym świecie społecznym, w komunikacji zapośredniczonej dzięki mediom. No i trzeci taki element to na pewno oszczędność czasu, bo jeżeli już wyćwiczymy nasze kontakty, najczęściej na podstawie tak zwanych GPS-ów, czyli takich modeli, które my sami karmimy, to potem możemy z nich korzystać już w sposób automatyczny, co z pewnością i nauczycielowi akademickiemu, i studentowi dużo czasu oszczędza. No i wreszcie kreatywność. Kreatywność dzięki możliwościom sztucznej inteligencji możemy tworzyć różne obrazy, różne teksty, różne przekazy. Ważne tylko, ażeby, jeżeli korzystamy z tego źródła, informować, że to właśnie ten obraz, czy ta treść, czy ta grafika powstała przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak studenci i Pani koledzy z wydziału przyjęli integrację sztucznej inteligencji z Pani nauczaniem? Czy były jakieś zauważalne reakcje lub opinie? Sztuczna inteligencja do nauczania w szkole wyższej weszła całkiem niedawno, ale muszę przyznać, że w moim środowisku, czyli Wydziału Nauk o Komunikacji, jesteśmy absolutnie otwarci na to, co przynoszą nowe media. Powstają katedry, które zajmują się nowymi mediami, katedra, która zajmuje się wprost sztuczną inteligencją. Na samym początku, kiedy sztuczna inteligencja zagościła w świecie i w komunikacji społecznej, kierownik działu promocji naszego uniwersytetu zatroszczył się o to, ażeby przygotować szkolenie dla wszystkich pracowników i naukowych, i
administracyjnych, ażeby zapoznać z tym nowym narzędziem, z tą nową formułą kontaktu zapośredniczonego. Myślę, że było to bardzo cenne. No, można tylko powiedzieć, że jeżeli się coś oswoiło, to bierze się za to odpowiedzialność, jak jest to pięknie powiedziane w znanej na całym świecie książce Mały Książę. Właśnie, jeżeli przyjmujemy tę sztuczną inteligencję do naszej pracy, to musimy ją oswoić i wziąć za nią odpowiedzialność. Jakie wyzwania etyczne przewiduje Pani w związku ze wzrastającym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji? Jak można zrównoważyć korzyści sztucznej inteligencji z potencjalnym ryzykiem, na przykład z zjawiskami takimi jak plagiat, stronniczość czy dezinformacja? Czy istnieją konkretne zasady etyczne, które powinny kierować wdrażaniem sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się? Pytanie o etykę jest zawsze bardzo ważnym pytaniem. Wspomniał Pan w tym pytaniu o plagiacie czy dezinformacji. Oczywiście takie rzeczy są wyzwaniami etycznymi, można je tak nazwać, dlatego że jeżeli na przykład ktoś podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem wytwór innej osoby, to oczywiście jest to naruszenie zasad etycznych. Jeżeli ktoś plagiatuje, czyli wykorzystuje czy upublicznia wytwór innego artysty, oczywiście mamy tutaj naruszenie zasad etycznych. Myślę, że będzie to dążyło do tego, ażeby w przyszłości niektóre dobra kultury były dostępne właśnie na przykład za opłatą, za odpowiednim wejściem i wtedy istnieje ryzyko, że sztuczna inteligencja będzie niejako ograniczała swoje zasoby, bowiem zasobem głównym dla sztucznej inteligencji, dla większości czatów są publicznie dostępne informacje sieciowe. Ale myślę, że jeszcze większym zagrożeniem dla etyki jest tak zwany bias, czyli pewne informacje ideologiczne, które są nadmiarowe w jednym kontekście, a niedoszacowane w innym kontekście. Z badań, jakie poprowadziłam w książce Lokowanie idei w reklamie, okazało się, że takie idee jak idea pokonywania innych, zwyciężania, czy idea zabawy, czy wreszcie idea kultu siebie, to te trzy podstawowe są nadreprezentowane. Natomiast na przykład idee relacji z innymi, współodczuwania są niedoreprezentowane w mediach. Wobec czego musimy mieć to w naszej pamięci, że pewne treści będą częściej proponowane przez sztuczną inteligencję, a o inne sami musimy się zatroszczyć. No i kwestia dezinformacji. Myślę, znowu myśląc pozytywnie o sztucznej inteligencji, że z pewnością takim wyjściem z tego kryzysu będzie karmienie GPTS-ów, czyli tworzenie tych własnych środowisk informacjami sprawdzonymi, takimi, do których mamy dostęp. Z pewnością takim środowiskiem są publikacje naukowe, czyli te, w których my bierzemy udział, które my współtworzymy, bo one są recenzowane, sprawdzone, a więc korzystanie z GPTS-ów to na pewno taki mądry sposób wyjścia z tego kryzysu. Etyka przynależy do osoby, przynależy do człowieka, czyli to, czy zachowujemy się moralnie, czy niemoralnie, to jest raczej kwestia użycia tego narzędzia niż samej sztucznej inteligencji. Patrząc w przyszłość, jakie przyszłe wydarzenia lub trendy przewiduje Pani w zakresie integracji sztucznej inteligencji w nauczaniu nauk społecznych? W jaki sposób planuje Pani dalej rozwijać wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu? W przypadku naszej praktyki w obrębie nauk społecznych czy nauk związanych z komunikacją, można z pewnością powiedzieć, że sztuczna inteligencja zmieni coś, co jest bardzo ważne, a więc system oceny. Do tej pory można by było powiedzieć, że wiele przedmiotów kończyło się zaliczeniem z pewnym wypracowaniem czy jakimś ostatecznym elementem w postaci filmu czy w postaci tekstu. I teraz myślę, że sztuczna inteligencja będzie skłaniała naukowców do tego, ażeby raczej oceniać sam proces dochodzenia do tego dzieła końcowego niż samo dzieło. Jakich rad udzieliłaby Pani innym nauczycielom, którzy rozważają integrację sztucznej inteligencji w swojej praktyce nauczania? Czy są jakieś kluczowe lekcje lub najlepsze praktyki, które mogłaby Pani polecić?
Z pewnością taką radą jest to, ażeby używać tych dóbr, które nam nowe technologie przyniosły, ale dbać także o relacje pedagogiczne. Czy jest coś jeszcze, czym chciałaby Pani się podzielić na temat swoich doświadczeń ze sztuczną inteligencją w edukacji? Czy ma Pani jakieś ostatnie przemyślenia lub spostrzeżenia? Musimy troszczyć się o to, ażeby sztuczna inteligencja zyskiwała coraz większy zakres w zakresie takim jak bezpieczeństwo czy jak medycyna, bo po prostu te elementy mogą nam pomóc żyć w dobrostanie. Po drugie, na pewno zachęcam Państwa do udziału w szkoleniach, choćby takich organizowanych w uniwersytecie. Zachęcam Państwa do współudziału w różnych sekcjach naukowych, jak choćby w sekcji edukacji medialnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i do poszerzania wiedzy o tym nowym narzędziu, a więc nie bójmy się tego, zapoznawajmy się, to na pewno będzie cenne doświadczenie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę Państwu powodzenia w integracji ze światem sztucznej inteligencji, pamiętając o tym, że żyjemy tutaj, czyli w realu.